Miasto idealne, serce potężnego majątku, twierdza niemal doskonała, miasto na światowej liście dziedzictwa UNESCO. Z czego jeszcze słynie Zamość? Co warto tutaj zobaczyć? Zapraszamy na kolejny odcinek Podróży po Polsce z historią w tle. W naszym filmie opowiemy m.in. o tym, do kogo należały te kolorowe kamienice, do czego służyły tutejsze podcienia, gdzie warto wejść do podziemi. Powiemy, jak to naprawdę jest z zamojskim hejnałem. Jesteście gotowi? No to ruszamy. Zamość to miasto idealne. To także miasto spełnionych marzeń dwóch wybitnych postaci, patrona Jana Zamojskiego i jego architekta Bernardo Morando. Dla Jana Zamojskiego, jednego z największych polityków Rzeczpospolitej drugiej połowy XVI wieku, założony na pniu Zamość miał zostać stolicą coraz większych posiadłości rodowych i pamiątką po sobie, pomnikiem trwalszym niż ze Spiżu. Dla pochodzącego prawdopodobnie z Padwy lub Wenecji Bernardo Morando Zamość był szansą, dzięki bogatemu sponsorowi, na zaprojektowanie idealnego miasta. I to się Morando udało. Za punkt wyjścia przyjął on sześciobok, w który została wpisana część miejska z siatką ulic i 3 rynkami. Następnie do tego sześcioboku od zachodu Morando dodał drugą część Zamościa z siedzibą właściciela. Ostatecznie miasto przyjęło formę siedmioboku z narożnymi bastionami. Nie jest to figura symetryczna, bo ważniejsze było dostosowanie planu do ukształtowania terenu i przebiegu lokalnych cieków wodnych. W dalszej rozbudowie miasta to właśnie funkcjonalność, uwzględnianie potrzeb mieszkańców i właścicieli była ważniejsza od zasad geometrii. Sercem mieszczańskiej części Zamościa został kwadratowy wielki rynek, mający wymiary 100 na 100 metrów. Na 3 pierzejach rynku stoi po 8 kamienic, na 4 jest ich mniej, ponieważ 2 parcele zajął ratusz. Wszystkie kamienice są podobnej wysokości i mają podcienia. Podcienia przypominają te z włoskiej Padwy, miasta, gdzie studiował Jan Zamojski i mieszkał Bernardo Morando. Nie chodziło tu o nostalgię za włoskim miastem, ale miało względy praktyczne. W podcieniach można było prowadzić handel. Dzięki temu wielki rynek nie był zeszpecony kramami. W podcieniach zamojskiego rynku można napotkać na bogato zdobione portale. Były one ozdobą domów najbogatszych mieszczan. Jeden z nich zdobi kamienicę morandowską, w której mieszkali potomkowie wybitnego architekta. Uwagę każdego, kto dociera do zamojskiego rynku, przykuwają kamienice stojące obok ratusza. Są najokazalej zdobione. Zamieszkiwali je ormiańscy kupcy, którzy w czasach powstawania Zamościa stanowili najliczniejszą grupę mniejszościową i należeli do najzamożniejszych mieszczan. Na kamienicach Wilczkowskiej, Rudomirowskiej pod Aniołem oraz pod Małżeństwem widać liczne ormiańskie motywy zdobnicze. W ich wnętrzu mieści się Muzeum Zamojskie. Do tych 4 kamienic przylega jeszcze jedna z malowniczym przedstawieniem Madonny depczącej smoka. Nie należy już ona do pierzei rynku. Dużo kamienic przy rynku od strony zachodniej należało z kolei do kupców greckich, którzy byli drugą mniejszością narodową w mieście po Ormianach.
Ze względu na trudności handlu na wschodzie opuścili oni Zamość w drugiej połowie XVII wieku. Nie tylko to, co na powierzchni rynku jest ciekawe. Kamienice kupców miały rozległe piwnice, które służyły do składowania towarów. W niektórych z nich obecnie mieszczą się klimatyczne restauracje. Choć ormiańskie kamienice przyciągają uwagę swoją barwą i zdobieniami, to najważniejszym budynkiem jest okazały ratusz, kolejne dzieło Bernardo Morando. Zaprojektowany przez włoskiego architekta ratusz był nieco mniejszy. W połowie XVII wieku został znacznie podwyższony, dodano attyki oraz podcienia. W latach 60. XVIII wieku zostały dodane charakterystyczne wachlarzowe schody na arkadach. W czasach zaborów władze miasta przeniosły się do budynków w nowej osadzie i stary ratusz, pozbawiony dekoracji, attyki i podcieni, służył jako szpital i więzienie. Dopiero po zniesieniu twierdzy władze wróciły do ratusza, który w latach 30. XX wieku odzyskał swój dawny wygląd. Nieodłącznym elementem ratusza jest mająca 52 metry wysokości wieża. Codziennie rozbrzmiewa z niej hejnał, odgrywany na żywo w sezonie letnim, odtwarzany z nagrania poza nim. Wykonywany jest on tylko w 3 strony świata, z wyjątkiem strony zachodniej w kierunku na Kraków. Jak chce legenda, było to na polecenie Jana Zamoyskiego, który był w konflikcie z przebywającym w stołecznym grodzie Kraka królem Zygmuntem III. My usłyszeliśmy od poważnej osoby, że hejnalista po prostu trąbił tylko w kierunku bram miejskich, których było 3, żadna od strony Krakowa. Jakkolwiek było naprawdę, to stosunki Zamościa z Krakowem nie są złe, skoro urodzony w Zamościu Marek Grechuta żył i tworzył w Krakowie. Czyż nie? Poza Wielkim Rynkiem na tej samej osi powstały 2 rynki o połowę mniejsze. Pierwszy z nich to rynek solny. To tu miano handlować towarami niepasującymi do reprezentacyjnego wyglądu Wielkiego Rynku. Swoją nazwę rynek zawdzięczał handlowi solą sprowadzaną z Drohobycza. Część przylegających do niego kamienic ma wzorem Wielkiego Rynku podcienia. Jest wśród nich najbardziej dekoracyjny, zbudowany pod koniec XVI wieku dom rabina. Budowa tego rynku nigdy nie została dokończona. Prawdopodobnie na jednym z boków miał powstać skład soli. Na rynku stoi 7-tonowa kotwica, co może zaskoczyć w mieście dość odległym od morza. To pamiątka po statku Ziemia Zamojska, któremu patronowało miasto. Drugim z mniejszych rynków jest rynek wodny, który podobnie jak solny miał początkowo wymiary 50 na 50 metrów. Nazywany był tak od położenia blisko terenów zalewowych zamojskiej twierdzy. W odróżnieniu od pozostałych placów miał on pełnić nie tylko funkcję reprezentacyjną. Tu mieli mieszkać kanonicy kolegiaty i profesorowie akademii. W XVIII i XIX wieku rynek wodny został przesunięty i powiększony, a w zeszłym stuleciu urządzono na nim skwer. O tym, jak bardzo zmieniło się to miejsce i inne zakątki historycznego Zamościa, przekonamy się, wyruszając w kolejną podróż w czasie i przestrzeni. Zwykle pokazujemy, jak wyglądały miasta w przeszłości. Teraz przyszła pora na dawne oblicze Zamościa i jego mieszkańców sprzed lat. Tym razem w podróż zapraszamy z Wielkiego Rynku, gdzie przez 40 lat prowadził swój zakład Jan Strzyżowski.
Był on wydawcą pierwszej serii pocztówek z widokami Zamościa. Drugą częścią idealnego miasta była ta reprezentacyjna z siedzibą właściciela, która została dołączona do wyjściowego planu sześcioboku. Powstały tu pałac był sercem ordynacji zamojskich do czasu przeniesienia siedziby w 1812 roku do Zwierzyńca. Przebudowana w XIX wieku w stylu neoklasycystycznym budowla w niczym nie przypomina pierwotnego projektu autorstwa Moranda. W czasach wielkiego kanclerza pałac był otoczony własnym murem i posiadał wieżę zwieńczoną tarasem. Obecnie budynek pełniący od XIX wieku funkcję szpitala wojskowego, a następnie sądu, jest w złym stanie. Oby jak najszybciej doczekał się remontu i stał się godnym tłem dla konnego pomnika założyciela miasta. W pobliżu pałacu stanęła kolegiata, która w marzeniach Jana Zamojskiego miała w przyszłości stać się katedrą. Kolegiata jest, podobnie jak pałac, dziełem Bernardo Morando. Wzorowana na włoskich bazylikach, jest jednym z najpiękniejszych przykładów renesansu lubelskiego. Jej wymiary 45×30 metrów to 15-krotne pomniejszenie wymiarów całego Zamościa. Dzięki pracom rekonstrukcyjnym przeprowadzonym kilka lat temu świątynia odzyskała historyczną bryłę, mocno zniekształconą za sprawą XIX-wiecznych działań mających na celu zatarcie historyczno-patriotycznego charakteru kościoła, takich jak usunięcie herbów rodowych, obniżenie fasady, pomalowanie na żółty kolor. We wnętrzu największe wrażenie robią kolebkowe sklepienia oraz późnobarokowy ołtarz. W kolegiacie jest kilka bocznych kaplic, w tym rodowa kaplica Zamojskich. Sam założyciel miasta spoczywa w krypcie pod posadzką nawy głównej. Obok kościoła wznosi się XVIII-wieczna dzwonnica, która okresowo jest udostępniana zwiedzającym i skąd można podziwiać piękną panoramę miasta. W reprezentacyjnej części miasta powstała jeszcze jedna ważna budowla – siedziba Akademii Zamojskiej. Była to trzecia akademia po krakowskiej i wileńskiej na ziemiach Rzeczpospolitej i pierwsza prywatna wyższa uczelnia. Przy jej zakładaniu w 1595 roku hetman Zamojski napisał znamienne słowa: takie są Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Pierwsza siedziba akademii mieściła się w innym miejscu, w rozbudowanych stajniach hetmańskich i dopiero po ich pożarze syn Jana, drugi ordynat Tomasz Zamojski ufundował obecny budynek. Akademia Zamojska została zamknięta przez Austriaków w 1784 roku i jej budynki mieściły różne inne szkoły.
Niedawno obiekt został odrestaurowany, a sama akademia została ponownie utworzona w 2021 roku. Uczelnia nie była uwzględniona w pierwotnych planach, jednak doskonałość idealnego miasta polegała na tym, że jego koncepcja mogła ewoluować i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb. Najlepszym tego przykładem jest największy kościół historyczny centrum Zamościa. W tym miejscu pierwotnie stanął budynek giełdy. Był to dom zajezdny służący kupcom przyjezdnym, a także miejscowym handlarzom i cechom rzemieślniczym. Budynek giełdy nie sprawdził się i w drugiej połowie XVII wieku na jej miejscu stanął jeden z największych barokowych kościołów w Polsce, należący do franciszkanów, kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Okazała świątynia odzyskała swój dawny blask zaledwie kilka lat temu. Franciszkanie zostali zmuszeni do opuszczenia klasztoru i kościoła pod koniec XVIII wieku, gdy Zamość przeszedł pod panowanie austriackie. Przez kolejne dziesięciolecia budynek pełnił różne funkcje. Mieścił szpital, magazyn, salę kinową, a później także szkołę. W czasach zaboru rosyjskiego rozebrano wysokie szczyty i sklepienie głównej nawy. Zaledwie kilka lat temu kościół odzyskał swój pierwotny wygląd, a dwupoziomowe krypty po uporządkowaniu zostały udostępnione zwiedzającym. Według niektórych część podziemi może być pozostałościami po budynku giełdy. Od niedawna znajduje się w nich wystawa poświęcona sztuce i rytuałom pogrzebowym. Wędrując po rozległych podziemiach, można sporo się dowiedzieć o tradycjach pogrzebowych, ale też i natknąć na dość niesamowite miejsca. Spacerując po ulicach Starego Zamościa, warto dotrzeć do jeszcze jednego kościoła, Świętej Katarzyny. To w podziemiach tej XVII-wiecznej świątyni przez 76 dni był ukrywany przed niemieckim okupantem hołd pruski Jana Matejki. Obok katolickich świątyń były też inne miejsca kultu. Jan Zamoyski sprowadził do Nowego Miasta Ormian, Greków, przybyli tu również Włosi, Holendrzy, Szkoci, Czesi, Węgrzy, Rusini i Żydzi, ludzie różnych wyznań. Prawosławni Grecy, a po ich wyjeździe Rusini, posiadali cerkiew świętego Mikołaja, która obecnie jest kościołem katolickim. Także Ormianie mieli swój kościół w Niebowzięcia Boga Rodzicy. W 1817 roku został on sprzedany w prywatne ręce i rozebrany. Obecnie na jego miejscu stoi modernistyczny hotel, a istnienie kościoła upamiętniają dwie tablice. Mieli też swoją synagogę Żydzi. Istnieje ona do dziś. Powstała w latach 1610–1620 w stylu polskiego renesansu. W jej wnętrzu zachwyca piękna dekoracja z kolorystyką typową dla Żydów sefardyjskich. W przeciwieństwie do większości miast i wsi Rzeczpospolitej, gdzie mieszkali Żydzi aszkenazyjscy, pierwszy ordynat sprowadził do Zamościa Żydów sefardyjskich z Włoch, którzy wcześniej zmuszeni byli opuścić swoje domy w Hiszpanii i Portugalii. Z czasem w miejsce Żydów sefardyjskich pojawili się Żydzi aszkenazyjscy, ale synagoga zachowała swój oryginalny wystrój. Po ludności żydowskiej zachowało się więcej pamiątek, jak mocno zaniedbany XVII-wieczny dom kachalny, dawne jatki oraz dawna łaźnia rytualna, mykwa, będąca obecnie częścią hotelu. Po żydowskich mieszkańcach Zamościa pozostały tylko budynki. Większość Żydów została zamordowana przez Niemców w pobliskim obozie zagłady w Bełżcu. Tragedia ludności żydowskiej była tylko częścią większej tragedii, jaka dotknęła Zamojszczyznę w latach II wojny światowej.
W latach 1942–43 tysiące Polaków zostało wysiedlonych lub zamordowanych, a 30 000 dzieci odebranych rodzicom do adopcji w Niemczech. Jeden z elementów fortyfikacji Zamościa stał się katownią i miejscem zamordowania wielu Polaków. To XIX-wieczna rotunda. Pochodzi ona z czasów, gdy stworzona przez Jana Zamoyskiego twierdza została poddana gruntownej modernizacji, aby nadal mogła spełniać swoją rolę. Zanim do tego doszło, fortyfikacje Zamościa skutecznie oparły się licznym oblężeniom, w tym oddziałom kozackim Bogdana Chmielnickiego i wojskom szwedzkim w czasie potopu. Dopiero w 1809 roku twierdza zamojska, będąca wtedy w rękach austriackich, została zdobyta przez polskie wojska księstwa warszawskiego. W walkach wyróżniła się sierżant Joanna Żubr, pierwsza kobieta w polskiej historii wytypowana do najwyższego odznaczenia Virtuti Militari. Corocznie jedno z tych wydarzeń jest upamiętniane przez grupy rekonstrukcyjne podczas wydarzenia nazwanego Szturmem Twierdzy Zamość. Twierdza zamojska po raz ostatni została zmodernizowana przez Rosjan w latach 1820–30. Mająca miejsce ćwierć wieku później wojna krymska udowodniła, że takie umocnienia jak ta twierdza nie mają racji bytu i w 1866 roku została ona zlikwidowana. Wiele budynków i umocnień rozebrano, ale część przetrwała do dziś, a w ostatnich latach część nawet została zrekonstruowana. Z czasów Jana Zamoyskiego pochodzi m.in. arsenał oraz 3 bramy. Jedną z nich jest Stara Brama Lwowska. To jeszcze jedna budowla projektu Morando. Nad łukiem widnieje napis, że miasto wzniósł za własne pieniądze Zamojski. Pozostałe 2 bramy to Stara Brama Lubelska, przez którą do miasta wjechał pokonany pod Byczyną arcyksiążę Maksymilian Habsburg, oraz wielokrotnie przebudowywana Brama Szczebrzeska. Poza bramami miasto miało też furtę wodną od południa, gdzie twierdza była chroniona fosą. Wiele budynków dawnej twierdzy współcześnie jest wykorzystywanych do różnych celów. Nowa XIX-wieczna Brama Lwowska jest siedzibą najstarszej w Polsce orkiestry symfonicznej. Z kolei w Kolcu, umocnieniu broniącym dna Suchej Fosy, eksponowana jest makieta Zamościa, ukazująca jego stan współczesny, uzupełniony o brakujące fragmenty fortyfikacji oraz nieistniejący już kościół ormiański. Natomiast w kazamacie wschodniej bastionu II mieści się wystawa Modny Zamość, pokazująca przemiany w modzie i upiorach noszonych przez mieszkańców miasta na przestrzeni epok. Jednak prawdziwy klimat twierdzy można poczuć, wędrując szlakiem turystycznym biegnącym wewnątrz XIX-wiecznego Natrzańca i Bastionu VII. Trasa ta ma długość około 300 metrów, przebiega m.in. w galeriach strzeleckich i kończy się największą kazamatą w twierdzy. Likwidacja twierdzy umożliwiła powstanie wielu nowych budynków. W dość jednolitej pod względem wysokości budynków zabudowie staromiejskiej wyróżnia się wysoki budynek centralki, który niegdyś mieścił hotel, wykwintną restaurację i prywatne mieszkania. Był to pierwszy budynek w mieście z centralnym ogrzewaniem, stąd jego nazwa. Jednym z jego mieszkańców na przełomie lat 20. i 30. XX wieku był poeta Bolesław Leśmian. Tu powstały najpiękniejsze utwory z jego tomu Napój cienisty.
Poeta został upamiętniony nie tylko stosowną tablicą pamiątkową na budynku, ale też szlakiem, śladami Bolesława Leśmiana i postaci z jego wierszy. Na ten moment szlak składa się z 8 rzeźb, w tym Srebroń, Szewczyk, Lalka i Skrzypek Opętany. Ten ostatni znajduje się u wejścia do Parku Miejskiego. Powstały w okresie międzywojennym 11-hektarowy park to idealne miejsce do odpoczynku po intensywnym zwiedzaniu Zamościa. Liczne alejki, staw z przekształconej dawnej fosy, okazałe kasztanowce, płaczące wierzby i wiele innych drzew pozwalają na prawdziwą chwilę relaksu. Nasza wizyta w Zamościu powoli dobiega końca. Gdy zapada zmrok, warto jednak jeszcze raz wrócić na Wielki Rynek i jego okolice, przespacerować się pod cieniami i poczuć atmosferę idealnego miasta, takiego, które wciąż tętni życiem i urzeka swoim niepowtarzalnym klimatem. Jeżeli interesują Cię podróże po Polsce z historią w tle, to zasubskrybuj nasz kanał. Pamiętaj, że w opisie pod filmem znajdziesz dodatkowe linki z przydatnymi informacjami. Do następnego odcinka.